Dzień dobry, kolejny przyjazd na siedlisko i kolejny odcinek. No można by powiedzieć, że taki wczesnowiosenny odcinek. Jak widać, pogoda dopisuje, słoneczko na niebie jest, cieplutko jest, wiatru nie ma. No i pierwsze oznaki wiosny, więc chyba rozpoczyna się takie polskie przedwiośnie. Godzina 10:30, a to na słońcu. Proszę bardzo, jaka temperatura. Wygląda na to, że dzisiaj jest najcieplejszy dzień w tym roku, przynajmniej dzień, kiedy ja mam wolne, najcieplejszy. Jak widać, pootwierałem już wszystkie okna, bo skoro taka sympatyczna temperatura na dworze, no to niech w tym budynku, w tych ruderkach moich, niech się tu wietrzy. Pewnie co? Odcinek zacznę od tego, że będziemy szukać jakichś pierwszych śladów wiosny, no bo skoro na początku były bazie żonkile, to chyba pokazywałem już we wcześniejszym odcinku, ale teraz widziałem też w okolicy sporo już ćwierkających i latających nawet w parach ptaszków, więc pewnie zaczynamy od krótkiego spaceru. Kilka kroczków zaliczone. No naprawdę cieplutko. Nawet wariaczko się 2 razy skąpał. Nie przypadkiem, tylko celowo wskoczył do stawu. A ja mam tak, sprzęt już przygotowany. No bo skoro takie przedwiośnie, to trzeba się brać pomału i za truskawki, które podobno za chwilę też już ruszą. No patrząc na te listki i nawet te serduszka, które są w środeczku, widać już malutkie zalążki świeżych listków, a u mnie ogromny chaos z tymi truskawkami i to po całości, więc plan jest taki, żeby się pomału zabierać i próbować sadzić kolejny rządek, przy okazji czyszcząc te rozrośnięte krzaki z tamtego roku. No pewnie z tym to się zejdzie sporo czasu. Tych rozgałęzień truskawek jest tyle, że nawet nie wiem, jak do tego się zabrać. Myślałem, że będę zostawiał po prostu te, które już rosną, no ale rosną raz, że nie w rządku, tylko w takim chaosie. 2, że nawet te, które się same gdzieś tu rozgałęziły na pole dalej, no mają takie piękne bryły korzeniowe, że głupio by było je po prostu wyrzucić. No też pasuje je gdzieś przekopać. O, a tu już dżownica się obudziła. No widać, że ta wiosna pomału się rozpędza, oby tylko teraz mróz nie przyszedł. Jaki jest jeszcze problem z tym zostawieniem w ten sposób? Tu było ściółkowane, było sporo z rębaka wiórek nakładzione, a mimo to, jak widać, od spodu przerasta to pesz i on ma takie te korzonki i rozgałęzienia. O, zresztą jak tu widać, niby kawałeczek, a jak szarpnąć, to gdzieś to idzie dalej i dalej. No i boję się po prostu, że jak te truskawki tak zostawię, to potem za miesiąc czy za 2 będę miał kupę plewienia, bo to się po prostu zagęści i rozkrzewi. Nie wiem w sumie, jak do tego podejść. Zobaczymy zaraz. Ściągnąłem też już linię nawadniającą, ta, która była w tamtym roku puszczona.
No i muszę sobie jednak w pierwszej kolejności też poprzecinać winorośl, bo ta winorośl też już poszła i w truskawki, i nawet tu mi blokuje wyciągnięcie linii, więc jednak nie od truskawek, a zacznę od winogronu, bo w sumie na niego i tak już jest pora, nawet chyba troszeczkę za późno. Trzeba było go przecinać wcześniej, bo teraz może płakać. No ale cóż, lepiej późno niż wcale. Zaraz popatrzę, no i zostawię po prostu sobie dwa pędy, czyli taki jak ten do usunięcia, a ten grubszy i ten grubszy, który idzie gdzieś w truskawki, tam zostawię. No i w tamtą stronę będę się posuwał. Aha, winorośl to ja w ogóle mam jeszcze tam. No i więc i z tym się chwilę zajdzie. Z tej strony czyszczenie jednak było lepszym pomysłem. Przycinanie winorośli, jak widać jeszcze soki nie ruszyły, całe szczęście, no ale przy takiej temperaturze to pewnie lada moment ruszą. Tak się rozgałęziły te truskawki, że w sumie same poszły tu na tą włókninę. No i nie będę ich ruszał, nie będę ich wyrywał, bo te, które są mocno ukorzenione, to niech siedzą. Te, które tu na skraju były, no to wykopuję i poprzesadzam, bo mają też ładne bryły korzeniowe. Wszystko to, co się mocniej trzyma, zostaje. Jak są jakieś takie, które nie są zakorzenione, no to jednak ręką usuwam, żeby też to nie było za gęsto. Tu jest nawadnianie koło tej winorośli, więc mimo to, że te truskawki przerosły przez tą tkaninę, to myślę, że dzięki nawadnianiu i tak sobie będą radziły. No dużo tego jest, strasznie dużo, co tu mówić. Trochę usuwam ręcznie, trochę sekatorem, takie jakieś wąsy, to wszystko wypada. Jak jest jakaś taka truskawka, która się nie bardzo trzyma, tak jak ta, no to zastanowię się potem, co z tym zrobić. A wszystko inne, no ta się w ogóle nie trzyma, więc ta na przykład wypada, a ta niech sobie jeszcze zostanie, tak żeby po prostu były odstępy pomiędzy nimi, bo jak za gęsto, to też niedobrze. A jeżeli chodzi o winorośl, to różne gatunki mam i niektóre słabo rosną, a niektóre naprawdę są grube i trzeba to gdzieś tam już z tej trawy, z tych truskawek wyszarpywać. No już z 15 minut się bawię, a zrobiłem dosłownie 2 metry. A mam tego do groma. Zbiera się dosyć sporo tych sadzonek truskawek, więc żeby tego nie zmarnować, to pomyślałem, że tu na końcu przekopię jeszcze fragment. Już to w zasadzie zrobiłem. Ziemia luźna, niby wilgotna, no ale jak na wiosnę to powinno być zdecydowanie bardziej mokro. No nie było deszczu teraz znowu kilka dni, więc trzeba będzie na pewno wszystko dzisiaj jeszcze podlać po tych zabiegach. Ale mam już przekopane, przyniosłem też tektury, no bo tutaj jest taki fragment, że już nie będę tej włókniny czarnej ciągnął, tylko po prostu użyję sobie starych tektur. Rozłożę to, żeby nie przerastały mi chwasty. Nóż, gdzie jest ten nóż? Powycinam zaraz takie otwory, no i wsadzę truskawki w te otwory. Tu będzie fragment bez nawadniania, no bo rury z nawadnianiem mam mniej więcej dotąd, więc nawet będzie porównanie, jak wygląda truskawka bez dodatkowego nawadniania, a jak z nawadnianiem. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Sadzę taki mały przerywnik pomiędzy pileniem. Mały fragmencik i już zapełniony, dosłownie kilkanaście sadzonek. No zobaczymy, jak to będzie, no ale ogólnie ja tam zrobiłem 2 metry i tu już zapełniłem tyle, to tych sadzonek tu będzie no w dziesiątkach albo i ponad setka, więc zdecydowanie muszę sobie większą ilość miejsca przygotować. Nie wiem, czy tu jeszcze kawałek zrobię, być może jeszcze przekopię fragment, no ale siłą rzeczy trzeba jednak się brać za to miejsce i za tą linię kroplującą, która jest tu, bo inaczej to nie będzie miało sensu. Musi być przygotowany większy kawałek ziemi, pasek ziemi i dopiero potem myśleć odnośnie tego, żeby plewić dalej. No naprawdę jest cieplutko, o ile rano jeszcze jakieś chmurki były, to teraz no południe i zobaczcie, czyściuteńkie niebo, tylko słońce, zero wiatru i jest naprawdę ciepło. Aż już w samej bluzie robię i tak się robi za gorąco. Super pogoda. No przedwiośnie pełną parą. Oby tylko teraz nie wypadł znowu za kilka dni czy tygodni jakiś przymrozek. Znaczy mróz, bo przymrozki to na pewno jeszcze będą. Oj, zeszło się z tymi truskawkami i z tą winoroślą. Poprzycinane ile się dało, poprzerywane ile się dało. W zasadzie cały ten gąszcz, suchy gąszcz to na szybko tak rękawicą zbierałem.
Potem takie większe liście, byle jakie liście też powyrywałem. No i finalnie tak, żeby tych krzaczków też było troszeczkę mniej, przerzedziłem. Jest dużo takich rozłóg i w sumie to są chyba takie rozłogi, które w tym roku będą się rozrastały na nowe sadzonki, więc tego na razie nie obrywam. Gdzieś tam jeszcze jakieś pojedyncze listki pewnie powyciągam, albo takie sadzonki bez korzenia, no i to wyrzucam. No ale ważne, że przejaśniało. Teraz trzeba ogarnąć jakiś obiad, bo słońce już jak widać coraz niżej, no ale ja się też nie śpieszyłem. Jeszcze raz to powtórzę, jest taka fajna pogoda, że mimo że robota nudna, to na słoneczku bardzo przyjemnie się robi. Tej winorośli pozostawiałem sporo. Trzeba będzie też jakieś mocowania jej w końcu porobić, żeby się nie rozkładała. Nawet nie wiem, czy jeszcze jej trochę nie przycinać, żeby tak jak tu jest powiedzmy jeden główny pęd, to zostawiać jedną odnogę, a nie dwie, tak jak jest w tej chwili. Tak chyba będzie lepiej. No i mam nadzieję, że w tym roku też już winogron pokosztuje. Truskawki porozrastały się i nawet widać tu między winoroślą też w końcu zostawiłem. No w sumie czemu ma to nie rosnąć? Jest rura nawadniająca, więc zobaczymy, czy coś z tego będzie. Dużo jest suchego, no ale to jest trochę takiej słomy, trochę takich liści, więc tym się już nie przejmuję. Myślę, że to też będzie stanowiło dobrą ochronę, lepszą ochronę w tej chwili na ewentualne przymrozki. Tak to jest wymieszane. W sumie to zjem i jeszcze jedną rzecz może tu zrobię. W międzyczasie dzisiaj mam też do ogarnięcia jedną rzecz. Znowu jak widać płyta meblowa. Znowu fres, ale tym razem już dobry rozmiar. 35 zamówiłem specjalnie, żeby mieć. I co? Muszę wyciąć dwa otwory pod puszkę, znaczy wywiercić. No bo tak w międzyczasie w Warszawie też sobie wieczorami, popołudniami dłubię. No i pomału składam jakieś takie szafeczki. Na razie do Warszawy, ale docelowo to jest taka przymiarka przed tym jak będę robił tutaj kuchnię. Bo jednak patrząc na ten moment, na te wszystkie gotowe zestawy mebli, które są w sklepach, to albo kosztują ogromne pieniądze, czyli po 4-5 tysięcy, no nie dam tyle, żeby to było takich rozmiarów jakbym chciał i w miarę powiedzmy wypełnione, albo znowu kosztują nam powiedzmy do 1000 zł, ale 45 cm głębokości szafki. No blat 60, szafka 45 głębokości, no niewykorzystana przestrzeń wtedy. Albo docinać trzeba blat, no tak kombinować. A ja chcę jednak, mam małą kuchnię, będę miał mały ten aneksik, więc chcę wypełnić to na maksa. Więc kto wie, ale pewnie któregoś wieczora przysiądę, no i sobie po prostu to zwymiarowaną kuchnię, którą mam, rozrysuję na mniej więcej gotowe meble i zobaczymy, ile to cenowo też wyjdzie. Zaraz sobie zgrabię te wszystkie pozostałości po winorośli i gdzieś tam liście i pędy suche truskawek. Ale to, co właśnie zapowiadałem, że jeszcze jedna rzecz, to nawóz. Ja nie będę używał sztucznego nawozu. Mam popół drzewny, który w sumie gromadziłem. No i wykorzystam. Rzucę go na te truskawki delikatnie. Mam nadzieję, że to je zasili. Dobrze, faktycznie jakby poszedł deszcz jakoś w najbliższych dniach, to by jeszcze te krzaczki ładniej rosły. A takie liście w sumie nie wiem. Usuwać? Chyba usuwać. Oj, piesku, piesku. Co, będziesz pomagał? No chyba nie, bo teraz popiół, to zaraz się ukurzysz. Gdzieś tam też wyczytałem, że niby popiół ma też jakieś lekkie właściwości dezynfekujące, więc gdyby jakieś choróbska na truskawki miały wejść, no to niby popiół też pomoże. No dużo, niedużo, sam nie wiem ile tego popiołu tak naprawdę sypać. Sypię tak na oko, żeby lekko przypruszyć te truskawki. No i faktycznie dobrze jakby poszedł deszcz. Albo kurczę, może bym i włączył trochę nawadnianie? Sam nie wiem. Zaraz pomyślę. Albo nie, zerknę w pogodę, jak zapowiadają. Deszcz niby ma być za 2 dni, więc w sumie podleję tylko i wyłącznie delikatnie te świeżo wsadzone truskawki. No wyszło tego, nie wszystko sadziłem, niektóre po prostu pozostawiałem, które same z wąsów wyrosły, ale wyszło tego cały ładny kolejny rządek. A popiołu w sumie nie wiem, czy nie za dużo, no ale jak rozsypane, to już się przecież nie zbierze. No dobra, aha, jeszcze tam winorośl do obcięcia. Poprzecinałem też już tą winorośl, a w zasadzie 3 krzaczki, które są koło stodoły. No je sadziłem
2-3 lata temu, chyba jak pamiętam. Nie no, 2 lata, 3 to na pewno nie. I tak naprawdę no chyba to, że one są między drzewami jednym i drugim, powoduje to, że rosną bardzo powoli. No bo są cieniutkie, no tamte są młodsze o rok i są już grubsze niż te. No mam nadzieję, że w tym roku może też jakiś owoc w końcu na nich będzie. No bo takie pędy to już myślę, że jak je potem rozłożę tak w poziomie pomiędzy tymi, to że powinny owocować. Zobaczymy. Pasowałoby to w sumie też teraz wszystko podlać. No to idziemy do studni i tyle. Nie zaglądałem tu w zasadzie od jesieni. Wody no troszeczkę oczywiście naszło, ale nie ma jakiejś ogromnej ilości. No na pewno ta woda jest zastana, więc zaraz wyciągniemy wiadro i zobaczymy, jak ona w ogóle wygląda. No tak, jest trochę paprochów, jest mętna, ale nie jakaś brudna. Myślałem, że będzie gorsza, prawda wariaczku? A no tak, głaskać, jak zwykle. A z zapachem? Nie no, nie czuć niczym, więc myślę, że jest ok. No wiadomo, że jak się wody nie wybiera przez jakiś czas, to potem taka zastana też może mieć swój zapaszek. Ale ta na szczęście niczym nie zajeżdża. No dobra, idę podlać trochę to winorośl i te świeżo wsadzone truskawki. Ale w zasadzie to co, będziesz pił? Nie chcesz. Dobra, chodź podlewać. Początek marca, więc trzeba też myśleć pomału o wysiewie papryki czy pomidorów, więc domyłem sobie drobne doniczki i tą podstawkę, no bo w sumie dzisiaj który jest? Piesku, który? 7? Nie, 8 chyba. 8 marca, więc pomału, pewnie w przyszłym tygodniu będę wysiewał już na pikowanie warzywka. A u Was jak? Kiedy w ogóle wysiewacie paprykę i pomidory? Niektórzy mówią, że końcówka lutego, niektórzy mówią, że początek marca. No w każdym bądź razie chyba chodzi o to, żeby zrobić to przed połową marca. No idę też w tym kierunku, bo tak mam jeszcze trochę czasu, jeszcze trochę słoneczko jest, więc w sumie pomyślę też pomału o ogródku. Dzisiaj cały dzień praktycznie na dworze, non stop na dworze, bez pośpiechu. Pogoda ładna, więc nie ma co sobie żałować. No rozrzuciłem tu jeszcze kilka tygodni temu obornik, no i w sumie go tylko rozrzuciłem, a pasuje go przykopać znaczy i robić jakieś pomału grządki. Tu zostawiłem też cebulkę w tamtym roku. No i co, gdzie jak widać szczypiorek też już wybija. Nie wiem, czy każda ta cebula odbije, zapewne nie, ale co niektóre, no ta niby miękka, nie wiem. No nie, jednak coś tam może będzie tych cebulek, tych szczypiorków w zasadzie. No bo to było takie zaniedbane w tamtym roku, nie wykopałem cebuli, zostawiłem. No i jak widać, może szczypiorku sobie trochę pokosztuje. Ale okej, mniejsza z tym, póki ładne jeszcze słoneczko, to chyba biorę łopatę, no i lecę z szybkim przekopaniem tego obornika. Bo już może następnym razem też bym jakiś szpinak wysiał, albo coś takiego. Zajęło mi to dokładnie 21 minut, tak bez pośpiechu. Trochę ruchu, trochę zginania się. Myślę, że dobrze to zrobi. Następnym razem wezmę grabki i to zrównam. No i następnym razem też pewnie przesadzę, przekopię te wierzby. No bo jednak już one się mocno rozrastają, a szczególnie ta jedna wielka, czy ta wielka. No i będą za dużo wody zabierać. Chociaż w tym roku i tak mam plan, żeby tu zrobić automatyczne nawadnianie. No ale mimo wszystko, jak tu pójdą liście, zacznie to przecież jeszcze się rozrastać, to będzie też za dużo cieniowało. Nie tylko zabierało wilgoć warzywką. No i dobra, no godzina która? 17 z minutami. Więc jeszcze chwilę coś się pokręcę. Jeszcze sobie wymyśliłem, że wezmę zrazy z tej starej, zniszczonej, szarej renety. No i spróbuję to zaszczepić. Wątpię, żeby się udało, bo jakoś nie mam do tego ręki. No ale próbować trzeba. Czy dobrą porę roku wybrałem? W sensie dobry termin? Też do końca nie wiem. Ale co jakiś czas, co tydzień teraz, aż do samej wiosny będę próbował. Te jabłonki i tak już nie rodzą.
W zasadzie to jakieś tylko pojedyncze jabłka. Są też takie, jak już widać, zniszczone, więc nic tutaj nie tracę, a przynajmniej będę miał jakąś taką naukę. Tu w tamtym roku szczepione nie przeze mnie, a przez tatę kolegi. No i jak widać się złapało, więc może i mi się uda. Ściąłem tu, co było mi niepotrzebne, taki wierzchołek nijaki, więc w zasadzie tego też już nie chcę. Spróbuję gdzieś tu pod korę, za korę i może akurat coś z tego jeszcze będzie. Jest jak jest, za miesiąc, za 2 zobaczymy. Trochę chyba za dużo ta kora tu odstała, no ale nie wiem, z tej strony może i jest delikatnie lepiej. Zobaczymy, czy się złapie i tyle. I jeszcze tu na drugim drzewku, z jednej strony, z drugiej, tak gdzieś na wysokości oczu, bo wierzchołek ewentualnie i tak będzie do ścięcia. Jeżeli oczywiście to się przyjmie. Szanse pewnie małe, no ale tak jak powiedziałem, próbować trzeba. No cóż, słońce sobie zaszło, robi się wieczór i troszeczkę chłodniej już. Także trzeba zamykać okna. No i pomału pewnie ruszać w drogę. Dzisiaj odcinek mocno na dworze, no ale jak była taka śliczna pogoda, to trzeba było ją wykorzystać. Zresztą dalej niebo bezchmurne. O, tu już nawet kawałek księżyca widać. No ale ja mam też jeszcze kilka rzeczy w Warszawie do zrobienia, a przede wszystkim skręcać tą szafkę. Jak będą wyglądały następne odcinki? No dzisiaj mocno wywietrzone i temperatura w środku lepsza, więc też będzie delikatny powrót już do remontów. Także będą to odcinki łączone. Trochę remontu w budynku, a trochę ogródka, czy jeszcze tu dłubania. Zobaczymy jak wyjdzie, a teraz teleport do Warszawy. A w Warszawie też nie próżnuję. Namoczyłem sobie nasiona papryki i pomidorów. Kilka gatunków przez dobę moczyłem w wodzie po to, żeby łatwiej kiełkowały. Potem oczywiście to wszystko trafiło do doniczek z ziemią. Poopisywane kilka gatunków pomidorów, 2 gatunki papryki, ostra i słodka. No i za jakiś czas będzie z tego rozsada do pikowania większe doniczki. Dalej gdzieś tam się zastanawiam nad bęblami, to znaczy skręcam sobie szafki własnego projektu i projektuję gdzieś tutaj kolejne do Warszawy, no bo jednak kuchnię też sobie zrobię na wymiar samodzielnie. Kuchnię oczywiście siedliskową. No i a propos kuchni, też mi się przydarzyła przygoda. Po ponad 2 latach padła mi płyta indukcyjna. No i już gwarancji nie ma, więc stwierdziłem, że sam ją rozkręcę. Oczywiście rozkręciłem, jak widać. I zdiagnozowałem usterkę. W zasadzie padło na ten moduł zasilania, na tą płytkę. Gdzieś coś bije, jeżeli chodzi o fazy. L1 i L2, jeżeli mam L2 podłączone jest ok, jeżeli L1 to robi się zwarcie. Zresztą tu jest dokładny opis. Być może ktoś w ramach oglądających jest, kto się zajmuje naprawą płyt indukcyjnych albo po prostu regeneracją elektroniki, bo wygląda na to, że któryś z tych modułów tutaj padł, modułów czy przekaźników, tak mi się przynajmniej wydaje, bo korki nie wywala od razu po włączeniu, tylko gdzieś pod chwili. Najpierw słychać taki charakterystyczny klik. O właśnie coś takiego. No i na podłączonej fazie L1 po tym kliku prąd bez podłączonej fazy L2 się pojawia. I to jest moim zdaniem dziwne. Na samej płycie nie widać tutaj żadnych uszkodzeń ani przepaleń, więc kompletnie nie mam pojęcia. Nowy moduł, prawie 400 zł, więc w sumie nie wiem, czy jest sens, czy po prostu kupować nową płytę. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś w ramach oglądających zna się na tym sprzęcie, no to proszę odezwać się do mnie. A może jest też ktoś z Was, kto poleci jakiś dobry serwis w Warszawie, który będzie w stanie naprawić sam moduł. Mówię naprawić, a nie wymienić, bo wymienić to za te 400 zł to mogę sam kupić i wymienić. No i na dzisiaj to chyba tyle. Końcówka taka bardzo gadająca, no ale tak to czasami bywa. Widzimy się w następnym odcinku na siedlisku. Dzięki.